Na al die jaren van contacten met Poolse veteranen. Po tych wszystkich latach kontaktów z polskimi weteranami, z których niestety większość już nie żyje, czuję się czasem jak Polak zagubiony w Holandii. Mijn ziel behoort aan Polen. Moja dusza należy do Polski. Hoi. Hoi. Hoi, alles goed? Goedemorgen. Goedemorgen. Als kind vertelde mijn vader me altijd. Historią zacząłem się interesować, kiedy byłem nastolatkiem. Mój ojciec, który przeżył wojnę, opowiadał mi o żołnierzach, którzy wyzwalali Holandię. Ojciec wspominał zimę 1945 roku. Było ciężko. Panował straszny głód, zima była ostra, a jednak wszyscy cieszyli się, bo wojna miała się niedługo zakończyć. Nie każdy mógł tę radość podzielać. Polscy żołnierze przygnębieni nie kryli żalu, niektórzy nawet płakali. Na pytanie o przyczynę ich smutku, jeden z nich wyjaśnił, iż pomimo końca wojny nie będą mogli wrócić do ukochanej ojczyzny. Już wtedy wiadomo było, że po konferencji w Jałcie dla Polski zacznie się nowa okupacja. Ta okupacja miała trwać jeszcze ponad 40 lat. Na mnie, wówczas 15-letnim chłopcu, opowieść ta wywarła ogromne wrażenie. Moje młodzieńcze zainteresowanie historią II wojny przerodziło się w prawdziwą pasję poszukiwania prawdy i utrwalania pamięci o zapomnianych bohaterach II wojny, polskich żołnierzach. Ta kolekcja początkowo powstawała dzięki pamiątkom po pierwszej Brygadzie Spadochronowej generała Stanisława Sosabowskiego oraz pierwszej Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka, ponieważ obie te jednostki walczyły w Holandii. Z czasem jednak, wraz z moją pogłębiającą się wiedzą, kolekcja się poszerzała i dziś zawiera eksponaty dotyczące wszystkich formacji polskich sił zbrojnych na Zachodzie. To jest na przykład hełm, który nosili maczkowcy. Brygada Sosabowskiego miała ważny udział w wyzwalaniu Holandii. W mojej kolekcji znajduje się ponad 110 oryginalnych mundurów żołnierzy polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Oprócz tego mam wiele dokumentów, setki oryginałów oraz archiwum liczące około 15 000 kopii oryginalnych dokumentów i 25 000 zdjęć. Kolejna część to zbiór emblematów, medali, hełmów, beretów, pamiątek osobistych, np. maszyna do pisania korespondenta wojennego, czy pamiątniki żołnierzy i wiele innych pamiątek. Jednak najważniejsze są mundury, np. taki jak ten z dywizji Maczka, albo taki jak ten z brygady Sosabowskiego. Tak jak ten mundur oficera Brygady Spadochronowej albo ten formacji pancernej z 1940 roku z Wielkiej Brytanii, jeszcze z czasów, zanim powstała dywizja generała Maczka. W tym przypadku mundur lekarza Brygady Spadochronowej. Albo ten, z samodzielnej kompanii grenadierów, także szkolonych przez spadochroniarzy. Różne jednostki z dywizji Maczka. Każdy z 24 oddziałów był oznaczony odpowiednim proporczykiem noszonym na klapach kołnierza. W mojej kolekcji znajdują się 23 przykłady kompletnych mundurów świadczących o przynależności do konkretnego oddziału. Mam mundury wszystkich oddziałów dywizji generała Maczka, którzy wyzwalali m.in. Bredę w Holandii, a także walczyli w Normandii w Falaise. Znajdują się tu mundury żołnierzy, oficerów, sierżantów. Także mundury oficerskie polskich komandosów, taki jak ten. No i naturalnie mam berety dywizji Maczka, niektóre wyprodukowane w Londynie. Są to berety oficerów i szeregowców. Mam różne hełmy, na przykład ten zrobiony w Wielkiej Brytanii ze sprasowanego kartonu, który miał zabezpieczać czołgistów przed uderzeniem lub zranieniem głowy w czołgu. Także mam wiele osobistych pamiątek, na przykład ta karykatura Ksawerego Święcickiego. To był dowódca pułku w dywizji generała Maczka, który służył przed wojną w kawalerii w Polsce. Tu mam jego oryginalny biczyk, który widnieje na tym rysunku, i ostrogi, które nosił w 1939 roku w Polsce. In 1939 in Polen nog bij de cavalerie droeg, maar in Arca Woyenne.
en de Poolse luchtmacht. Marynarka wojenna i polskie siły powietrzne biorące udział w bitwie o Anglię, na przykład pamiątki po pilotach słynnego dywizjonu 303, ale i innych dywizjonów lotniczych, w tym bombowych. Z tej kolekcji mam oryginalną skórzaną kamizelkę, którą noszono w czasie mrozów. Kleding als extra bescherming in de winter. Andere voorbeelden. Inne przykłady z tej kolekcji to kurtka spadochronowa Denison. W takich kurtkach skakali i walczyli polscy spadochroniarze w drill i Osterbeck podczas operacji Market Garden. Oczywiście są to oryginalne mundury z tamtych czasów. To pompka, której używali piloci, gdy musieli szybko napompować ponton ratunkowy w razie zastrzelenia nad wodą. Inne mundury to na przykład zimowe ubranie używane we Włoszech. Albo ten uniform elektrycznie podgrzewany. Ta kurtka była używana przez załogę bombowców, gdy temperatura na dużych wysokościach spadała do -30. Podgrzewana kurtka chroniła ich przed tak niską temperaturą. Armia potrzebowała także kucharzy. Tu mamy przykład ubrania polskiego kucharza. Tu część kolekcji poświęcona polskim siłom powietrznym. Czapka pilota czy puderniczka z emblematem i inicjałami pilota, która miała być prezentem dla jego dziewczyny. Albo pamiątkowy emblemat z nazwiskiem i datą szkolenia w Blackpool, zdjęcie dywizjonu 303 i słynny czerwony szal. Oglądając moją kolekcję, można zobaczyć, jak następował rozwój techniczny wyposażenia polskich żołnierzy. Od na przykład bardzo zwyczajnych tekturowych hełmów, aż do hełmów używanych w lotnictwie, których rozwój widać na przykładzie tych z mojej kolekcji, wyprodukowanych od początku 1939 roku do 1945. Poza tym spadochrony pilotów, samolotowa książka pokładowa nawigatora, zdjęcia, dokumenty osobiste, oryginalne osobiste raporty z bitwy o Anglię z podpisami pilotów. Różne hełmy używane przez brygadę spadochronową, także z kamuflażem albo taki gumowy, obszyty płótnem, który był używany podczas skoków z bombowców typu Stirling. Miały chronić skoczka przed rozbiciem głowy podczas wyskoku przez otwór w podłodze samolotu. Nóż bojowy spadochroniarza, zapas żywności w metalowym pudełku, papierosy i wiele innych osobistych przedmiotów. Mam wszystkie możliwe odznaki, emblematy, odznaczenia, orły do czapek. Tutaj autentyczny order Virtuti Militari z dokumentami zdobyty przez polskiego oficera. Czapki marynarzy. W jednej z nich osobisty akcent. Zdjęcie kobiety. A tu coś szczególnego. Oryginalna furażerka generała Kopańskiego. W środku, bardzo interesujące, syryjska moneta użyta jako podkładka pod nakrętkę dla orzełka. Kolejny unikatowy eksponat. Oryginalne płomienie do trąbki sygnałowej uszyte po zdobyciu przez Polaków Monte Cassino. Ten należał do 12 Pułku Ułanów Podolskich. Uszyto tylko 4 takie płomienie. Oto jeden z nich. To pamiętnik polskiego żołnierza, w tym przypadku pisany po angielsku. Pamiętnik rozpoczyna się w 1944 w Anglii. Autor opisuje szlak od Normandii, dalej przez Francję, Belgię, Holandię. Tekst opatrzony jest dowcipnymi często obrazkami, mapami, ulotkami, wycinkami z gazet. Niestety, autor tego pamiętnika ma świadomość, tak samo jak jego koledzy, że po wojnie Polska dostanie się pod wpływ Związku Sowieckiego. Dlatego pamiętnik kończy się słowami: a teraz otacza mnie ciemność. Polscy żołnierze bowiem nie wiedzieli, jaka przyszłość ich czeka po zakończeniu wojny.
Polska nie będzie wolna, a Wielka Brytania po wojnie polskich żołnierzy już nie potrzebowała. Dit is een origineel uniform van de Cichociemni, de Poolse geheimagenten. A to bardzo rzadki eksponat. Ubranie cichociemnych. W mojej kolekcji znajduje się pełne wyposażenie cichociemnego wraz ze spadochronem. Takich uniformów zachowało się niewiele. Ten jest kompletny. Uniform zijn er in heel Europa nog maar zeer weinig bewaard gebleven en dit is compleet. En dit zijn foto's die dus echt een trauma betekenen nog steeds. Nieznane dotąd, niepublikowane zdjęcia z Katynia. Niemiecka machina propagandowa zatroszczyła się o to, by dziennikarze z okupowanej wówczas Holandii pojechali do Katynia w czasie pierwszej ekshumacji, by zrobić te zdjęcia. To są straszne zdjęcia bolesnej karty historii Polski w czasie II wojny. Zastanawiające, jak to możliwe, że to polscy bohaterowie, którzy mieli tak wielki udział w wyzwalaniu Europy, a ta zbrodnia została przemilczana i nierozliczona, a w końcu zapomniana. Van die Poolse geschiedenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Heel veel persoonlijke herinneringen. W kolekcji znajduje się wiele osobistych przedmiotów, które znajdują się także w innych pomieszczeniach, przechowywane w skrzyniach i paczkach, ale najlepiej byłoby, gdyby one mogły być prezentowane nie tylko podczas czasowych wystaw, ale w prawdziwym muzeum poświęconym polskim siłom zbrojnym. Właściwie na całym świecie nie ma takiego muzeum, miejsca, gdzie można byłoby zobaczyć kolekcję dotyczącą polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przysłało do mnie przed laty eksperta, który po zapoznaniu się z kolekcją stwierdził, że jest to poza Instytutem Sikorskiego w Londynie największa kolekcja na świecie poświęcona polskim siłom zbrojnym na Zachodzie. Vergeten is al de inzet van de Poolse strijdkrachten. Nie da się zapomnieć o polskich siłach zbrojnych na Zachodzie, ponieważ na całym świecie, także tutaj w Holandii, na każdym kroku można znaleźć ślady obecności polskich żołnierzy. De verdrijving van de bezetter terug te vinden. De oorspronkelijke opdracht van de eerste Poolse parachutistenbrigade. Pierwotnie, według planów operacji Market Garden, polska brygada spadochronowa miała skakać w strefie zrzutu na południe od mostów, przekroczyć je lub zdobyć i zająć dogodne pozycje obronne w Arnhem. Operacja Market Garden to największa operacja z udziałem spadochroniarzy między 16 a 26 września 1944 roku. Jej celem było rozdzielenie wojsk niemieckich, co miało umożliwić wejście do Zagłębia Rury i uchwycenie mostów na Renie, Mozie, rzece Wad i otwarcia drogi na północ Niemiec. W operacji powietrzno-desantowej brała udział polska pierwsza samodzielna brygada spadochronowa pod dowództwem generała Sosabowskiego. Mimo zaciętych walk, w których Anglicy utracili 80% żołnierzy, a Polacy 23%, cel operacji nie został osiągnięty. Już po kilku dniach było wiadomo, że Anglicy nie dali rady wykonać swego zadania i tylko niewielka ich grupa zdobyła i zajęła północną stronę mostu. Operację zaplanował brytyjski marszałek Montgomery, który przekonał do tej operacji generała Eisenhowera mimo wielkiego ryzyka jej przeprowadzenia. Jej pierwszym etapem było opanowanie mostów w kierunku Arnhem. Zdobycie mostów powierzono amerykańskim, brytyjskim i polskim wojskom powietrzno-desantowym. Miały one wylądować niedaleko mostów, zdobyć je w stanie niezniszczonym przez wykorzystanie zaskoczenia i bronić ich przez 48 godzin, czekając na dotarcie głównych sił lądowych. Alianci przejęli kontrolę nad pierwszymi mostami, ale ostatecznym rezultatem operacji była całkowita porażka, ponieważ nie zdobyto ostatniego mostu w Arnhem. Niemiecka kontrofensywa unicestwiła brytyjską pierwszą dywizję powietrzno-desantową i spowodowała większe straty od tych,
które alianci ponieśli podczas lądowania w Normandii. Podjęto decyzję, by nie lądować na południe od mostu w okolicy wsi Elst, tylko zrzucić polskich spadochroniarzy nieco dalej, po południowej stronie Renu, w okolicy wsi Driel. Maar een stuk verder langs de dijk bij het dorp Driel. Po wylądowaniu we wsi Driel Polacy otrzymali rozkaz przejęcia promu, który miał się tu znajdować, i przeprawić się na drugą stronę Renu do wsi Osterbeek, gdzie znajdowali się brytyjscy żołnierze. Om naar de overzijde van de rivier te gaan naar het dorp Oosterbeek, waar zich de Engelse troepen bevonden. Dus toen de Polen hier geland zijn, gdy Polacy dotarli nad rzekę, okazało się, że promu nie było. Kiedy próbowali wołać, żeby nawiązać kontakt z Brytyjczykami po drugiej stronie rzeki, zostali ostrzelani przez Niemców, którzy znajdowali się tam, po drugiej stronie na wzgórzu w restauracji Westerbouwing. Zrzut odbył się mniej więcej tutaj, a potem polscy spadochroniarze przenieśli się w kierunku rzeki. Ich zadaniem było przejąć prom, przedostać się na drugą stronę rzeki i wesprzeć Brytyjczyków, którzy walczyli w Osterbeek. Promu, który powinien znajdować się w tym miejscu, nie było. Wówczas generał Sosabowski zrozumiał, że przeprawa przez rzekę nie jest możliwa. Wtedy rozkazał wycofać się do wsi Driel. Niemcy znajdowali się w najlepszym punkcie obserwacyjnym na wzgórzu w okolicy rzeki i wsi Driel. Polacy wycofali się do wsi, aby tam zorganizować tzw. hedhok, czyli stworzyć obwód obronny, czekając na dalsze rozkazy. Pierwszego wieczoru około godziny 22 kapitan Ludwik Zwolański, oficer łącznikowy, przepłynął w pław rzekę Ren i zameldował się w kwaterze głównej Sosabowskiego w Driel. Usłyszał, by Polacy jak najszybciej się przeprawili przez rzekę, by móc wesprzeć Anglików. Brytyjczycy mieli udostępnić Polakom wszelkie możliwe środki. Te tak zwane wszelkie możliwe środki w rzeczywistości były bezużyteczne. Były to m.in. przyczepy od jeepów, które miały służyć jako łodzie do przeprawy. Niestety, po zwodowaniu natychmiast się zatapiały. Pod osłoną nocy Polacy znaleźli w miejscu swojego zrzutu 5 gumowych pontonów jedno- i dwuosobowych. Tymi pontonami przez całą noc przeprawiło się na drugi brzeg 52 polskich żołnierzy. Przez cały czas znajdowali się oni pod silnym ostrzałem Niemców, którzy znajdowali się na wzgórzu Westerbouwing. Następnej nocy Anglicy dostarczyli dodatkowo 14 łódek, często bez wioseł. Polacy znów w tym samym miejscu przeprawiali się przez rzekę tej nocy. Na drugi brzeg Renu udało się przedostać 153 żołnierzom, którzy mieli wspierać Anglików. Bij deze dijk hadden de Polen stellingen ingenomen, waaronder de 4e Kompanie. Przez cały ranek pluton znajdował się pod obstrzałem Niemców. Polacy zajmowali pozycję na wale przeciwpowodziowym w polu widzenia Niemców, którzy mieli swoje stanowiska na wzgórzu po drugiej stronie rzeki. Aby uniknąć większych strat, padł rozkaz wycofania się. Podchorąży Chrechorow zapytał, czy ktoś ma granat dymny. Strzelec Jakubowicz się zgłosił. Był tak zdenerwowany, że zapomniał, że ma na ramieniu żółtą opaskę identyfikacyjną. Chrechorow wrzasnął, żeby zdjął z ramienia to cholerstwo. Zdenerwowany strzelec zdjął chustę z ramienia i opasał nią hełm, który z powrotem założył na głowę, stając się doskonałym celem dla Niemców. Jakby tego było mało, stojąc na wale przeciwpowodziowym oblizał palec, żeby sprawdzić kierunek wiatru. Potem zapalił świecę dymną. Nie był jednak zadowolony z zasłony i przeniósł dymiącą świecę w inne miejsce. Tym razem dym osłonił kolegów. Niemcy po drugiej stronie rzeki pękali ze śmiechu z niego i prawdopodobnie tylko dlatego nie zastrzelili dzielnego wojaka. I tak Jakubowicz przeżył kolejny swój dzień podczas bitwy o Arnhem. Zodoende had Jakubowicz weer een dag bij Arnhem overleefd.
W budynku za mną mieściła się główna kwatera generała Stanisława Sosabowskiego. Po wylądowaniu usadowili się początkowo w niewielkim domu na wale. Tam jednak nie było bezpiecznie. Dlatego kwaterę generała przeniesiono do tego budynku w centrum Driel. Również z tego budynku nawiązano następnego dnia kontakt radiowy z kwaterą główną generała Urquharta w restauracji w hotelu Hartenstein w Oosterbeek. Eryk to swego rodzaju archeolog historii. Dociera do tego, co nie jest opisane w książkach. Do drobnych zdarzeń, które, jak się okazuje po latach, miały kluczowe znaczenie dla tej operacji i są przykładem męstwa i odwagi Polaków. Zaraz po wylądowaniu szybowców po północnej stronie rzeki polscy łącznościowcy byli gotowi do przekazywania i odbierania wiadomości radiowych. W piwnicach Hartenstein zbudowali wraz z Anglikami centrum łączności. Dzięki starszemu strzelcowi Janowi Pająkowi i jego ludziom udało się nawiązać łączność kwatery głównej generała Urquharta z kwaterą generała Sosabowskiego i 30. korpusem generała Horrocza, znajdującymi się po drugiej stronie rzeki. Później w ściśle tajnym raporcie I Dywizji Powietrzno-Desantowej na temat bitwy o Arnhem precyzyjnie opisano, że w trakcie całej bitwy to właśnie polskie połączenie miało nieocenione znaczenie. Dodatkowo polscy łącznościowcy porozumiewali się po rosyjsku, żeby utrudnić Niemcom podsłuchiwanie. Het was op dit punt in Oosterbeek waar de Poolse soldaten stellingen innamen nadat ze de rivier waren overgestoken. Znajdujemy się w Oosterbeek. Po przekroczeniu Renu polscy spadochroniarze w tych willach zajęli pozycje obronne. Tej willi bronił podporucznik Kowalczyk z 9. kompanii. Po przeciwnej stronie ulicy, w restauracji Schönort, znajdował się szpital polowy, w którym leżeli ranni Niemcy, Anglicy i Polacy. Około godziny 22 nadjechały czołgi. Podporucznik Kowalczyk z kilkoma kolegami poszli na rozpoznanie, podeszli do czołgów, nie wiedząc, czy są to czołgi niemieckie czy brytyjskie. Wywiązała się rozmowa w języku angielskim, ale Polacy wyczuli niemiecki akcent. Polacy bowiem znali język niemiecki, bo część z nich uciekła wcześniej z poboru do Wehrmachtu. Kiedy któryś z Niemców zwrócił uwagę, by nie rozmawiać z Polakami, zdenerwowani Polacy wrzucili granaty do środka czołgu. Wtedy niemieckie czołgi w pośpiechu wycofały się. W swoim raporcie kapral Lewicki napisał później: rozżaleni koledzy wrócili na swe stanowiska, mrucząc coś pod nosem. Ten wyczyn Polaków miał ogromny wpływ na podjęcie decyzji o odznaczeniu brygady w 2006 roku przez kapitułę Orderu Wilhelma. Miało ono miejsce w Hadze. Brawurowa akcja Polaków, którzy znali język niemiecki, spowodowała, że Niemcy wycofali się na kilka dni, a alianci zyskali więcej czasu na przerzut około 2000 swoich żołnierzy na południowy brzeg Renu. In deze omgeving. To cmentarz Airborne w Oosterbeek. Tu spoczywają wszyscy polegli angielscy żołnierze, którzy zostali pochowani po wojnie w tym miejscu. Na pamiątkowym kamieniu wyryto napis: pozostaną w naszej pamięci na zawsze. Także spoczywają tu polscy żołnierze, choć mieszkańcy Driel chcieli ich groby zatrzymać na swoim cmentarzu. Do dziś opiekują się tutaj polskimi grobami. We zien hier diverse graven die in de verschillende dagen na de landingen. Widzimy tu różne groby mężczyzn, którzy zginęli w bitwie. Na przykład Antoni Salvuk. Po wylądowaniu w chwili odprężenia chciał dać swojemu dowódcy Kaczmarkowi jabłko i w tym momencie trafił go granat. Antoni Salvuk zmarł od ran. Sloeg er vervolgens 2 minuten later een granaat in. Dit graf is het graf van Richard Tice.
To jest grób Richarda Tice'a. Był on ochotnikiem z Ameryki. Był pod wrażeniem Tadeusza Kościuszki, dlatego chciał walczyć z Polakami. Amerykanin Richard Tice zginął mając na głowie beret z polskim orzełkiem. Richard Tice is gestorven met een beret op zijn hoofd met de Poolse adelaar. Dit is het graf van soldaat Gajewnik. To grób Gajewnika. Miał 26 lat, gdy zginął. Wiele lat po wojnie spotkałem przy tym grobie weterana, który płacząc opowiedział mi, że podczas przeprawy przez Ren Gajewnik zginął, ratując mu życie. Tijdens deze slag. Bolesław Anioł był kierowcą ambulansu. Chauffeur. Kiedy czekał przy swoim ambulansie na transport rannych, w jego samochód uderzył granat. Bolesław Anioł zginął przy swojej sanitarce. En stierf hij naast een ambulance. Kapelaan Mishuda maakte eerst deel uit van het Poolse leger in Kapelan Mishuda Frankrijk in 39-40. był duchownym w brygadzie. Mimo słabego zdrowia wykonał skok spadochronowy w drill, twierdząc, że musi być przy żołnierzach w tak trudnym momencie. Zginął eskortując rannych podczas odwrotu. En hier begraven. Kapitein Ignacy Gazurek vertelde zijn soldaten altijd dat ze ten alle Kapitan tijde in de Ignacy strijd Gazurek een helm op zouden moeten wciąż houden, przypominał om zich te swoim beschermen. żołnierzom, żeby zawsze nosili hełmy dla własnego bezpieczeństwa. W trakcie potyczki z Niemcami zmęczony na chwilę zdjął swój hełm i w tym momencie został postrzelony w Naar głowę. hem vernoemd. Zginął na miejscu. Hij sneuvelde hier in Oosterbeek bij de verdediging van de huizen aan de Utrechtse weg. To jest centralny punkt, w którym odbywają się doroczne uroczystości w drill upamiętniające polskich żołnierzy. Krótko po wojnie pomnik odsłonił pułkownik Serbo Rawicz, a ten pomnik powstał w 1961 roku i stał się centralnym miejscem, gdzie co roku składane są kwiaty. W roku 2006 angielscy weterani postanowili postawić własny pomnik ku czci generała Sosabowskiego, ponieważ nie zgadzali się z tym, jak Sosabowski został potraktowany przez angielskiego generała Montgomery'ego. To jest ten pomnik, który ufundowali weterani pierwszej brytyjskiej dywizji Airborne. Moim marzeniem jest stworzyć muzeum, w którym będę mógł opowiadać historię weteranów. Dzięki mojej kolekcji historię chciałbym zachować wciąż żywą, tak jak żywe jest dla mnie zdanie, które od nich usłyszałem. Zo was in naszym wolność.